tak sobie leci paliwo, czyli prawie wcale. O, takie rzeczy wylatują. No tu widać już wisi jakiś jeden kłak. O kurde. O, Powodem nie były wtryskiwacze, tak jak sugerował to jakiś serwis. Ja wiem jaki, no nie będę tutaj wymieniał nazwy. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korban, jak w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj mamy na warsztacie, no nie tylko jeden, ale mamy więcej, ale dzisiaj będzie naprawiać ten ciągnik klas Axion 830, ciągnik z roku 2015. W ciągniku już jest silnik Iveco, chociaż na miejsce pisze klas, ale naprawdę jest to FTP silnik, czyli z grupy Iveco. Poniekąd całkiem niezła jednostka napędowa. Natomiast ciągnik trafił do nas tutaj do warsztatu, ponieważ z tego co klient mówił, po rozgrzaniu silnika silnik zaczyna wchodzić w tryb awaryjny, no i traci moc i nie można nim pracować. Był tam już jakiś serwis przy tym ciągniku, no i podobno tutaj jakby według informacji od klienta, no, że to prawdopodobnie wtryskiwacze. Chociaż kod błędu, który tutaj jakby wskazuje na zbyt niskie ciśnienie na listwie Common Rail, tak nie do końca by wskazywał na wtryskiwacze. No i objawy, jak tutaj z tego co klient mówił, że nie ma problemu z uruchamianiem silnika, a zawsze jeżeli lecą wtryskiwacze, to problemem jest, najczęściej się objawia trudności z uruchomieniem silnika. Tutaj trudności żadnych nie ma, ciągnik praktycznie pali na strzała, a gdyby były wtryskiwacze, to zawsze to tak pogłębia się, no i coraz dłużej trzeba kręcić silnikiem, żeby go uruchomić, no bo nadmierny przeciek, tak zbyt dużo paliwa idzie na przelew, nie można zbudować ciśnienia, no i nim ciśnienie jest zbudowane przez silnik, no to troszeczkę przez pompę, to troszeczkę czasu jednak potrzeba, no i wtedy dłużej trzeba kręcić, no a w skrajnym przypadku to jest tak duży, jeżeli jestem wtryskiwacze są już w coraz gorszym stanie, no to bez wspomagacza typu plug niestety silnika się nie uruchomi, a tutaj akurat sytuacji takiej nie było, poza tym, że kod błędu o zbyt niskim ciśnieniu na wysokim ciśnieniu na szynie powoduje, że silnik wchodzi w tryb awaryjny. Tak wstępnie stwierdziliśmy, że raczej to jest problem z zasilaniem paliwa. Teraz już to nie ma, ale podpięliśmy sobie, chociaż troszeczkę na tej klient też prowadził w błąd, bo mówił, że po rozgrzaniu, my silnik rozgrzaliśmy, on dalej normalnie pracował, dopiero po podłączeniu pod hamownię wyszło, że przy 200 koni, no jak silnik już był obciążony około 200 koni, zaczęło odcinać właśnie wtedy dopływ paliwa. No i na wykresie, to będzie zresztą tutaj widać, no to ciśnienie było bardzo niestabilne. Tak jak widać, ciśnienie żądane 1500, a to jest dosyć mocno tutaj ta rzeczywiste ciśnienie odbiega od normy, no i w którymś momencie to właśnie odcina całkowicie zawór, jakby, no całkowicie to nie, ale no odpuszcza paliwo, jakby tak wyglądało, i ciśnienie spada poniżej, znacznie poniżej tego żądanego ciśnienia, no i wtedy właściwie silnik wchodzi w tryb awaryjny, no i on pracuje dalej, ale no jednak już nie na pełną moc. Zrobiliśmy test, ominęliśmy zbiorniki paliwa, czyli część układu paliwowego, podłączyliśmy bańkę z paliwem na krótko, no i wtedy jakby silnik ożył, czyli tutaj mieliśmy odcięty zbiorniki, odcięty filtr wstępny przynajmniej, no i część linii zasilającej paliwo po stronie niskociśnieniowej, no i wtedy właściwie, tak jak widać, te linie żądanego i
i rzeczywistego ciśnienia w układzie paliwowym się pokrywają praktycznie, że identycznie. Tu widać na załączony jakby tutaj piktogramie z komputera. No i wtedy już jakby jednoznacznie można było stwierdzić, że problemem jest albo filtr, wstępny filtr paliwa, bądź też któryś z przewodów zasilających gdzieś jest niedrożny, ewentualnie no, jakaś inna przyczyna, która powodująca, że silnikowi brakuje jednak paliwa, jeżeli przy większym obciążeniu, bo to nie jest zależne od temperatury, a bardziej jednak od obciążenia, czyli od tego, ile ciągnik potrzebuje paliwa. No i tak, że tak powiem, po nitce do kłębka teraz się będę musiał położyć, żeby może pokazać, gdzie dokładnie tkwi problem. No i to jest, tak moim zdaniem, trochę nie do końca szczęśliwie. Tu widzimy przewód. Pokażę. To jest przewód, który zasysa paliwo, czy zasysa. Przewód do zasilania układu paliwowego. Widać w dolnej części tutaj na dole łączone są przewody, zbiorniki paliwa, z tego jest wyprowadzony tutaj trójniczek. No i z tego trójniczka tutaj cienkim przewodem jest poprowadzone paliwo. No, najniższy punkt można jechać prawie że do zera, jeżeli chodzi o paliwo, natomiast istnieje niebezpieczeństwo, że zawsze tam dojdzie troszeczkę do zanieczyszczenia i przypchania, no i tak chyba tutaj w tym wypadku było. Ja poproszę, Michał, daj odkręcę ten przewód. I tak sobie leci paliwo, czyli prawie wcale. W zasadzie, jeżeli w zbiorniku jest paliwa, a jest tego paliwa troszeczkę, bo musimy tutaj to paliwo wypompować, wymontować tam. Obok prawego zbiornika jest zawór, co prawda, który zamyka ten zbiornik, no ale to nie ma znaczenia, czy ten zawór otwarty, czy zamknięty. W zasadzie to paliwo leci tak, jak leciało. Zresztą w lewym zbiorniku jest też paliwo, tak? Także a ile jest paliwa? Ile jest paliwa? Dużo? To jest rezerwa. To jest rezerwa, nie będzie dużo, no ale no tak, żeby leciało paliwo, to faktycznie na pewno mu zabraknie, bo aż tak oszczędny ten silnik nie jest. To może by tam do jakiegoś małego ciągniczka wystarczyło, natomiast jest do ciągnika, który praktycznie grubo ponad 200 koni. Także no, wymontujemy zbiorniki, wymontujemy tutaj te przewody, sprawdzimy ten trójnik, który tutaj służy do zasilania paliwa, czy tam coś się im wydarzyło, czy jest przypchany, no i potem pokażemy to w dalszej części filmu. No i miejmy nadzieję, że to będzie cała przyczyna. No, jak widać, mamy ten trójniczek wyciągnięty, wyszedł taki kombinowany. No i teraz latareczką chyba nie będzie widać. No nic nie widać, nie? Ale o, tutaj będzie widać. Gdzieś tam chyba, nie. No i teraz zobaczymy, śrubokrętem trzeba tutaj próbować wyczyścić. Tu już wychodzi, No. ale chyba przechodzi tam do tamtej części. O, takie rzeczy wylatują. No tu widać, już wisi jakiś jeden kłak. No, coś tam, tylko żeby to wyczyścić, to ja nie wiem, czy to będzie takie proste. Tu jest jakaś zaślepka. Nie wiem, czy ją pójdzie wyciągnąć, czy to jest zaślepione oryginalnie, czymś tak zaspawane. Ale by można to spróbować. Nie, to będzie oryginał. Poczekaj, dmuchnę. O, nagrywaj tu, a ja dmuchnę. O kurde. O, dobrze, że nie ciągłem. Trzeba było sobie pociągnąć. No i coś takiego. I to było w tym małym. No nie mogło lecieć paliwo.
Znaczy leciało, tylko nie tyle ile potrzeba i chyba to była cała przyczyna, no ale to sobie poskładamy za chwilę. Potem oczywiście trzeba zrobić testy, zobaczyć czy ciągnik będzie miał mocy tyle ile powinien mieć, ale raczej 99% że tak, no bo tutaj innej przyczyny raczej nie ma. A weź to poświetlić latarką. Gdzie, w ten mały kanał, czy gdzie? No właśnie nie wiem, mały, w duży. Światła nie widać, bo to jest takim zakrętem. Kompresorem się wydmucha, ale będzie zawsze. No, a tu w górny, w ten też nie widać. No ale nie, teraz tutaj kamera tego nie pokaże, ale jednak no trzeba też dobrze wszystko wymyć, bo tam najprawdopodobniej tu jeszcze jest pełno syfu w tym. Lepiej aby to było faktycznie trójnik, a nie taki tutaj rozgałęźnik, gdzie się powoduje, że tutaj się pewno tego syfu jeszcze więcej zbiera, no ale no to przemyje się i to właśnie kurczę takie i to też chyba tankowanie paliwa gdzieś w kurzu, gdzieś zawieje, no to potem mamy taki efekt jaki mamy. No ciągnik zrobiony, tak gwoli tylko podsumowania, no to faktycznie tutaj po testach wyszło, że tylko i wyłącznie ten zabrudzony kruciec układu paliwowego, zasilanie powodowało, że no przy większym obciążeniu, że tak jak klient twierdził, że po osiągnięciu temperatury, ale to chyba tylko taka zbieżność. Później jak jeszcze rozmawiałem z klientem, mówi to faktycznie, jak miał lżej, to niby ten problem nie występował. No więc tutaj brakowało mu najwyraźniej paliwa, no i przez to silnik chodził w tryb awaryjny, no co dalej już jakby nie uniemożliwiało normalną pracę. Wyczyściliśmy to, sprawdziliśmy, silnik osiąga moc taką, jaką powinien osiągać, no więc tutaj myślę, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Klient zresztą tutaj rozmawiałem, będzie go dzisiaj odbierał, za chwilę powinien po niego przyjechać, no i pojedzie, bo jeszcze jakieś pilne prace, mimo że to już jest końcówka listopada, w zasadzie ma do wykonania tym ciągnikiem. O, idziemy do kabiny. Filtry paliwa, no klient mówi, że wymieniał niedawno, więc tutaj nie utylizowaliśmy. My wymieniliśmy też filtry paliwa, no bo tutaj w czasie sprawdzania. Natomiast te filtry oczywiście tutaj klientowi oddamy z powrotem, są we worku, żeby nie capiło paliwem. No widać 5225 godzin. Czas i start. Jak widać bardzo ładnie odpala, bo odpala bardzo ładnie. Więc na pewno to powodem nie były wtryskiwacze, tak jak sugerował to jakiś serwis. Ja wiem jaki, no nie będę tutaj wymieniał nazwy czy nazwiska, który serwisował, weryfikował tą usterkę i tutaj jakby zalecał, że należy wymienić wtryskiwacze na nowe, oryginalne najlepiej. No a koszt takich wtryskiwaczy to niestety nie jest mały, bo jeden wtryskiwacz bodajże 3600, plus do tego dojdzie kruciec za jakieś 600 zł, czyli na jeden cylinder mamy ponad 4000, 4200 tak w zaokrągleniu, razy 6, no jakby nie patrzeć ponad 25 000 złotych. Same części oczywiście, czyli wtryskiwacze i nic by to na pewno nie zmieniło. Ciągnik jak by nie chciał pracować, tak by nie chciał pracować. Ciekawe jaka by była wtedy wyjście, no być może szukanie dalej, no ale możliwe, że wtryskiwacze potem już by musiały zostać w ciągniku, więc ten koszt na pewno byłby dużo wyższy. Tutaj mimo takiej niedużej naprawy, no też troszeczkę wyszło niestety, bo to wyszło niecałe 5000 zł. No ale to wynika z tego, że trzeba było poszukać usterki, a czasami po szukaniu usterki, zazwyczaj tak jest, że
Poszukanie usterki trwa znacznie dłużej niż samo usunięcie, no bo wyczyszczenie krójca trwało dosłownie chwilę albo moment. Natomiast no, zlokalizowanie aby przyczyny, no to krok po kroku sprawdzanie, gdzie tkwi ten problem. No i wtedy jak już się zlokalizowało, wyczyściło, no i testy, próby, tak, bo to też zajęło niestety trochę czasu, czyli próba przed, u nas ten błąd nie chciał wyskoczyć, więc był trochę ciągnik testowany, najpierw rozgrzewany, no bo że to przy wyższej temperaturze, no później podłączyliśmy pod hamownię, tam się też troszeczkę szybciej zagrzał, no ale też przy obciążeniu i wtedy wyszło ewidentnie, że to przy osiągnięciu pewnej mocy silnik wchodzi w tryb awaryjny, czyli wtedy, gdy potrzebuje jeszcze troszeczkę więcej paliwa, a tutaj niestety się już jakby dopływ skończył, no i wtedy już szukanie po stronie niskiego ciśnienia, no bo na tym się tutaj skupiliśmy. Oczywiście podejrzenie też było na pompę wysokiego ciśnienia, bo też mogła generować tutaj no, spadki tego ciśnienia, nie wytworzy takiego ciśnienia, no ale trzeba krok po kroku sprawdzić wszystko i w tej chwili tu w zasadzie pewni jesteśmy, że ten ciągnik jest sprawny i można go klientowi oddać. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. No, do usłyszenia w następnym filmie, na przykład o tym ciągniku Fendt, który tam stoi. Tam wymieniamy głowicę akurat. Już jest w tej chwili prawie że zamontowana ta głowica, no ale to przy tej wolniejszej chwili myślę, że tam dzisiaj też zdążę z kamerą podejść i coś więcej można będzie na ten temat powiedzieć. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmu z naszego warsztatu.